Witamy na planie odcinkowym z okazji 200 000 subów. Adaś już widzę, że się bawi w najlepsze, ale mamy gościa specjalnego, Tomek. Cześć Tomek. Siema, Hej. Tomek. Adaś z Tobą żółwika delikatnie. Tomek, zacznę od Ciebie, dlatego że nie przez przypadek tutaj kilka jakichś fajnych zabawek w tle stoi. Jaka jest Wasza rola, jaki jest Wasz udział w odcinku z okazji 200 000 subów? Tak, dzisiaj spotkaliśmy się w tym temacie po to, żeby wesprzeć Twój program, żeby Twoi subskrybenci mogli zobaczyć, na jakich narzędziach można pracować. No, masz zamiar rozebrać silnik i to w niezłym stylu. Myślę, że te narzędzia, które tutaj są, wystarczą w zupełności. I na koniec będziesz mógł jednoznacznie określić, czy było warto. Okej, pewnie, jak najbardziej. No, moim karkołomnym zadaniem, Adaś, co będzie? W końcu popracować. No, tak, pobrudzić się. Będziesz dzisiaj rozbierał. Rozbierał, czyli ta prostsza część, co nie? No dla Ciebie na pewno. No i do rozbiórki VR5, który tutaj stoi za Tomkiem, skorzystam z narzędzi jakiej firmy? HZ. HZ. Jak to się mówi? HZ. HZ, o Tak proszę jest. bardzo, ja zawsze mówiłem HZ. To może powiedz w dwóch słowach, co to za firma, bo przyznam szczerze, że jak pytałem ostatnio widzów, to nie mieli okazji usłyszeć o tej firmie. Nasza firma jest firmą rodzinną, założoną przed 155 laty przez pana Hermana Cervera. Fonetycznie jego inicjały H i Z, w niemieckim czytamy Z jako C, czyli fonetycznie prawidłowo brzmi HZ. HZ, wow. Niemniej jednak, jeżeli ktoś mówi HZ z przyzwyczajenia bądź z takiego przekonania, oczywiście nie gniewamy się, jest to jak najbardziej naturalne. Firma od początku została stworzona z myślą o produkcji narzędzi specjalnych i narzędzi ręcznych do montażu, do napraw pojazdów. I nasze logo w tym kształcie, boczne kontury, to jest zarys pierwszego w historii narzędzia specjalnego wyprodukowanego przez naszą firmę. Kurczę, chyba będę musiał w tym momencie je pokazać. Jakie narzędzia Wy przygotowaliście dla mnie, żeby mi dzisiaj było przyjemnie pracować? Dzisiaj przygotowaliśmy pełen wachlarz narzędzi. Wszystkie szuflady praktycznie są wyposażone. Tutaj widzisz przykłady naszych wkrętaków. Okay. Jeżeli chodzi o nasze wkrętaki, to one odznaczają się bardzo dobrą, właściwie najlepszą na rynku ergonomią, to znaczy najlepszym przełożeniem momentu siły ręki na śrubę. Są to zawsze trzykomponentowe. Czy można powiedzieć, że z taką rękojeścią mamy największego niuta w nadgarstku? Tak, nawet kiedyś robiliśmy takie porównanie. Największym płaskim wkrętakiem na momentomierzu okazało się, że siłacz, który miał przedramię większe niż bicka, uzyskał z tego wkrętaka 21 Nm, po czym wziął inny wkrętak i na tym samym momentomierzu uzyskał tylko 11. Myślał, że już mu trochę spuchły mięśnie, więc wziął jeszcze raz do ręki ten i uzyskał 20 Nm. Dlatego słuchajcie, jeżeli chodzi o wytrzymałość grotu i przełożenie siły przez rękojeść, to ma naprawdę bardzo silne, bardzo duże znaczenie. Tak jest. Okej. No proszę, to ciekawa ciekawostka. Co tu jeszcze jest do dyspozycji dzisiaj? Tutaj mamy gamę narzędzi nasadowych w systemie 1/4, 3/8, 1/2 cala. Także chotka znajduje się tutaj. Tu jest jej miejsce. Pianki są zawsze dwukolorowe, także widać, którego narzędzia nam brakuje. One są Co już opisane. zdążyliśmy zgubić. Okay. Tak jest. Jeżeli chodzi o nasze narzędzia nasadowe, to nasadki firma HZ jako jedyna na świecie odkuwa je na zimno. Oprócz tego, że stal chromowa nadowa jest najwyższa pod względem jakości i wytrzymałości, to jej przekuwanie na zimno jest niemożliwe. My ją zmieniamy krystalicznie przez wyżarzanie i w wyniku wyżarzania ona zmienia swoją tak strukturę, że możemy ją dopiero wtedy przekuć na zimno. A kucie na zimno to jest najlepsza wartość dla nasadki, bo uzyskujemy cienką ściankę i bardzo, bardzo wysoką, właściwie najwyższą powyżej normy wytrzymałość. Wow. Ta gruba ścianka to niejednokrotnie już była jakaś przeszkoda, także Tak jest. wiem, o co chodzi. No dobra. Narzędzia Tu widzę jakieś złoto szpieniowe, tak, to jest złoto. Serio? Tak. Ja myślałem, że żartuję. To jest dokładnie azotek tytanu. To jest bardzo odporny na ścieranie związek chemiczny. Cienka powłoka, która powoduje, że przy wkładaniu, wyciąganiu gniazdośruby ten profil się nie wyciera. Jak się nie wyciera, to nie gubi wymiaru, to znaczy, że przenosi maksymalnie cały moment, który dajemy do śruby. No kurczę, jakaś kosmiczna technologia. Tak, jeżeli do tego się doda, bo to jest bardzo cienka warstwa rzędu kilku mikronów, jeżeli do tego się doda twardy rdzeń, odpowiednio twardy, bo on nie może być za twardy, to wtedy mamy najwyższą możliwą wytrzymałość. Okej. A to jeszcze będziemy jakieś kolejne. O kurczę. Tak, Sporo tutaj tego jest. mamy klucze tak zwane maszynowe.
Klucz płaskooczkowy naszej firmy zawsze jest dłuższy niż standardowo. Zawsze jest bardzo smukły. Klucz jest lekko tutaj pogrubiony, wykonany w ten sposób, żeby się nie wrzynął w rękę. Ścianka zawsze jest cienka, zawsze nie trzeba jej polerować dodatkowo ani obrabiać, ona zawsze będzie trafiała do śruby. Część płaska jest zawsze węższa niż innych firm i przy zastosowaniu odpowiedniej technologii, tutaj odkuwania na gorąco, uzyskujemy wytrzymałości przekraczające do 3 razy w stosunku do wymagań normy DIN. Adaś, ty masz jakieś narzędzie? Haceta? No, foteliko. No właśnie, chciałem to na to zwrócić uwagę, że on tutaj zawsze się pojawiał. Tak. Nawet nie wiedziałem. No, widzisz. A poza fotelikiem? Chyba nie. Chyba nie, ale będziesz miał niedługo coś nowego. Tak, znaczy w firmie coś tam mamy, ale w domu nie. Okej. Co masz w firmie? Z jakiej? Muszę zobaczyć, ale coś tam kiedyś kupowaliśmy. I co, zadowolony jesteś? No tak, no widzisz, firma już ile lat pracuje, narzędzia dalej są. Tak. No chyba mnie nie Oczywiście skejtujesz świat. za taką współpracę, co? Absolutnie nie. Dobry wybór. Bardzo dobry. A w ogóle jak to się stało, Tomek, że nagrywamy razem? Znasz genezę tego? Tak, to było jakieś 4-5 lat temu. No może być. Już Spotkałem wtedy się nagrywaliśmy. z wielkim fanem Twojej telewizji Kupcio Garaże. O! Tak, i on mi podsunął pomysł. I No mówi, tak, Tomek, bo wy czy macie ty coś wspólnego oglądasz? z Kupciem przecież. Tak, i ja mówię, że no nie oglądam, mam za dużo różnych obowiązków. Mówi, słuchaj, to byłby temat. I ja mówię, tak, to jest wspaniały temat. Tylko, że ja będąc przez długi okres czasu sam na terenie Polski, niestety nie mogłem się tym zająć. I w momencie, kiedy przyszedł Krzysztof do nas, podpuściłem taki temat. Krzysztof, którego serdecznie pozdrawiamy. Tak, serdecznie pozdrawiamy. I Krzysztof po prostu wkręcił się w Was, poznał Was, zdał się poznać z bardzo dobrej strony i dzisiaj się to wydarzyło. Także słuchajcie, a przed nami jeszcze myślę, że bardzo dużo fajnych pomysłów. Słuchaj, ja myślę, że nie ma większego sensu tak zachwalać każdej szafeczki, bo to będzie aż za cukierkowo. Po prostu przejdziemy do działania. Adam jest. będzie tutaj na mnie patrzył i mnie nadzorował, a ja na pewno nie omieszkam powiedzieć, jak mi się pracowało na Waszych narzędziach. Nie ukrywam, że nie imam się takich robót właśnie ze względu na to, że u mnie w domu brakuje narzędzi. Tak więc dzisiejsza praca prawdopodobnie będzie czystą przyjemnością. Okej, ja mam jeszcze na koniec jedną zajawkę. Jeżeli to wszystko dojdzie do skutku i będziesz zadowolony, to czy pozwoliłbyś się zaprosić przez nas do naszej fabryki, żeby zwiedzić produkcję i poznać naszych konstruktorów? Do Niemiec? Tak, oczywiście, do Remscheid. Co ty na Z to, tego Adam? miejsca Lecimy? No. Kurde. To mam. To masz. No Z kurczę, tego miejsca jedziemy. serdecznie zapraszamy. Bardzo nam miło, oczywiście, no z przyjemnością. No, zobaczymy, jak oczywiście dzisiaj się będzie pracowało na Waszych narzędziach, ale jeżeli będzie w porządku, na pewno przyjedziemy. Tak jest, zapytaj w komentarzach swoich subskrybentów. Dobrze. Tomek, to tyle tytułem wstępu. Ciebie nie będę trzymał, bo uciekacie, macie kawał drogi. Tak jest. Bardzo miło było poznać. Bardzo Cieszę się, miło. że Dziękuję, oglądacie Karol. kanał, kojarzycie Kupcia. Pozdrawiamy z Pozdrawiamy tego miejsca serdecznie. Kupcia. No i co? Tak jest. Bierzemy się do roboty. A ja Ty się bierzesz do roboty. No właśnie, w końcu to ja się bym biorę do tylko roboty. obserwował. Ekstra moc, ale Nie, no jest poza- dużo. jest to naprawdę fajny temat. Co, znalazłeś nową zabawkę? No a ja. Ja lubię takie zabawy. To jest całkowita nowość. No ty chyba najlepsze prezenty na urodziny dla Ciebie. Jak dobrze chłopaków moich tu nie ma, bo już by było pewnie zamówienie na 50 000 złotych. Bo oni jak takie rzeczy widzą, to jak biżuteria dla kobiety. Nie? Gdybyś jeszcze to sparował z przegubem pneumatycznym, to praktycznie wąż ci od razu tu ucieka, nie? Żeby samemu wieszać, nie? Na ten klucz. Nie mówię, tego mam wiele lat służy i służy nadal, więc no... Najmocniejszy na rynku do tej pory. Tak. Pamiętam jak go kupowaliśmy właśnie. Ty, Adaś, to tą końcówką da radę ruszać? Tak, no. No co ty, pokaż. Faktycznie. Ale jajca. Jak to działa? Ścięgna. W środku masz cień, takie jak A to tylko w jedną stronę się obraca, tak? Tak jak Jest to. W dwie? No czekaj, w drugą stronę. ścięgna. Co ty gadasz? Ale jaja. Zajebiste. Bardzo dobra jakość obrazu, bo można nią zaobserwować rysy, pęknięcia, przebarwienia, praktycznie wszystko w jakości HD. A da radę to nagrywać na karty? Tak, można, jest karta SD w środku, zawsze dostarczana w zestawie. Można tutaj dokonywać zapisu za pomocą obrazu, za pomocą wideo. Można nanosić notatki na te obrazy, na zdjęcia. Opisywać na przykład, nie wiem, pęknięcie, rysa. To ja już mam palenie. pomysł na nową serię nagrań. Co można z taką kamerką zrobić? Może lepiej nie. Dziś powierzam Tobie bardzo ważną misję. Zostajesz operatorem, dlatego że no ja nie będę mógł tego zrobić. Dzisiaj wyjątkowo to ja kręcę śrubkami, tak więc proszę bardzo. Szeroki kąt.
Dasz sobie radę? cały przypał w oko. Nagrywałeś już kiedyś na YouTube'a? Tak, zdarzyło się. Za każdym razem to jest ten słynny tekst, nie łap za obiektyw. Nie łap za obiektyw. Mam dwie lewe ręce. Dobra, to ja ci dam szybkiego tipa, ale to potraktuj to jako mój tip, bo jakby To wiesz, twój każdy tip. ma swój system działania. Tak. Dziel sobie silnik zawsze etapami, czyli na przykład ogolimy go z osprzętu i teraz masz tak, prawą stronę silnika, czyli jakieś alternatory, duperele, wrzucasz sobie w kuwetę na przykład z jednej strony. No, to możesz gadasz podobnie jak kiwi. Możesz sobie na przykład nawet nakleić karteczkę z taśmy papierowej, strona silnika, alternator łamane przez na przykład wspomaganie i wiesz, że to jest ta strona silnika. Druga niech będzie wydechem, Okej. czyli od tej strony w bok. Dobra. I wrzucasz sobie w kuwetkę drugą stronę. Ogolisz ten silnik z osprzętu, ze wszystkiego, co dookoła jest niepotrzebne. Mamy jakiś kartonik na jakieś takie większe rzeczy, typu alternator i tak dalej? No właśnie ja nie mam, miałeś zorganizować, to sobie po prostu poukładasz to na razie na stole, Dobra. a jutro sobie to Okej. zgarniesz, czy na przykład gdzieś tam z boku. To jakby jest nieistotne, bo i tak większość z tych rzeczy będzie do wyrzucenia. Dobra, czyli tak. Bo ty to na na standalone początku... będziesz stawiał, tak? Tak, standalone. No więc jakby, no. Eku Master, Emu Black, nie, Emu Pro, przepraszam. Później dzielisz sobie, jak już powiem Ci to teraz, ale później jeszcze i tak się powtórzę. Ja sobie na przykład rozbieram silnik tak, że od głowicy w górę jedna kuwetka, blok w dół druga, albo dzielę sobie na przykład jeszcze to na pół, w zależności Okej. jaki jest motor. Jedna kuwetka, druga kuwetka, trzecia kuwetka i tak dalej. Dla Ciebie aparat zdjęcia, tak, żebyś później wiedział, jak było złożone, i notatnik z duperelami takimi na przykład, No to tu będę typowo- miał jakieś nagrania. nie, typowo silnikowymi. Czy ja mam czyli- sobie robić jeszcze zdjęcie dodatkowo? No możesz sobie robić, bo wiesz, ja na przykład jak rozbieram jakiś silnik pierwszy raz, no to Dobra, to tryb zawsze się samolotowy. tak jakby, wiesz, posługuję, bo nigdy nie wiesz, kiedy ten silnik będziesz składał. Jeśli go będziesz składał za tydzień, dwa, to spoko, ale jeśli Jeżeli będziesz w go ogóle. składał za pół roku, to gwarantuję Ci, że o połowie rzeczy zapomnisz. Kurde, jakie Więc rękawice. Aż szkoda ich brudzić. nie chcesz? Nie musisz. Ja Ci tylko mówię, jak ja działam. Czyli robisz Możesz się z tym zdjęcia. totalnie nie zgadzać, nie? Jakby, tak, zdjęcia Nie, plus nie. notatki, Dziś nie? jesteś mój sensei, ja robię wedle twoich poleceń. Ja się uczę. Pamiętaj, że niekoniecznie to, co ja mówię, musi być prawdziwe. Ja wiem, Mogę możesz Cię mnie kłamać. wpuścić na bagno, ja rozumiem. No nie wpuszczę Cię na bagno, obiecuję, bo później ja z tego bagna będę musiał Cię wyciągać. Tak jak z mini. Więc co, no gol go. Dobra? Ja się na chwilkę ewakuuję, zaraz wrócę. Mam nadzieję, że jak wrócę, to już będzie wszystko rozebrane, poukładane, Tyle go tu było. umyte. A jak ja wiesz. nagrywam i w drugą stronę, to mam tu być cały czas. No dobra. Ale ja nie nagrywam. Ja Cię tylko asekuruję. To Żebyś dobra, sobie w sumie krzywdy racja. pneumatem nie zrobił. Wyplątałeś się z tego. Dobra, a którym w ogóle mam to robić według Ciebie najlepiej? Znaczy generalnie, wiesz co, chłopaki zapomnieli nam przywieźć jednej małej zakrętarki takiej fajnej. Kupcio ją podobno ma. Kupcie, oddawaj. Więc użyczę Ci moją. Mam nadzieję, że się chłopaki nie obrażą, że będzie to trochę innej firmy. Ale no na pewno Ci to usprawni pracę. No co, używasz narzędzi tak jak mówili generalnie, czyli... Pamiętaj tylko, że musisz zamknąć szufladę, żeby otworzyć następną. Wiem, to już nauczyłem się. Myślę, że nasadki to jest rzecz, którą będziesz najczęściej używał. Obierz sobie go na początku gdzieś wiązkę, gdzie tylko się da. Jakieś takie, wiesz, rzeczy powyrzucać, które będą Ci przeszkadzać. Typu jakiś wąż do klimatyzacji, coś, to poodkręcaj sobie. To, co przeszkadza najpierw, nie? Czyli widzisz takie rurki, rureczki. Dobra. Tu jest fajna rzecz, która Ci się przyda, to jest wagoska. Ja co prawda nie mam tego, nie używałem, ale wiem, do czego służy. Ściąganie Opaski. tych opasek. No. No to jest niestety niewygodne i niewdzięczne, więc myślę, że to będzie Twój kolega na najbliższy moment. Okej. Baw się. Ale to będzie parodia. Wraca jak najszybciej. Dobrze. Bo myślę, że bez Ciebie to ja tutaj ugrząznę. Macie jakieś życzenia z żabki? Ktoś coś chce? Coś dobrego do jedzenia. Kurczaka z rożna. No dobra. A masz gumowe rękawiczki? Bo tych Tak, miasz szkoda. oczywiście. No nie wierzę normalnie, że takie rękawice miałbym pobrudzić. Proszę Cię bardzo. Dobrze. Weź mi jeszcze powiedz, drogi kolego, No. to co, który mam działać według Ciebie? Weź sobie tego, on jest taki fajny, poręczny. Okej. Nasadeczki sobie możesz normalnie na niego zakładać, bo tak jak mówili, Będą pasować. czarne nasadki, nie do ciągnięcia tylko do udaru, srebrne do ciągnięcia nie do udaru, ale myślę, że ta mała, spokojnie tu jest tak mały... A to czekaj, jeszcze powiedzmy, gdybym miał korzystać z ich narzędzi, te, które oni dostarczyli, to tym wielkim miałbym No działać. to nie poręczne, jest ciężkie to narzędzie jest, bo to jest bardziej takie, wiesz, zawieszeniowy, No. nazwijmy to klucz pneumatyczny. Okej. Ten duży to już w ogóle, bo to znaczy 4 cala, więc to już taki bardziej do ciężarówek. A tu masz taki malutki, wiesz, specjalistyczny, nie? Dobra. No, także prój sobie, tu Ci dał jeszcze taki, nie wiem jak za bardzo z tego korzystać, on mi to pokazywał, ale co prawda nie chciało mi to wychodzić, No. do wtyczek wagowskich. Tylko tą rękę to mam trochę niesprawną. Tu sobie wkładasz, podobno, No. odginasz i wyciągasz, ale to ja wiesz, z jedną ręką to mogę kury pomacać, No nie? jasne. Kurde.
Także jak coś to tym, a jak nie to po prostu o. Działa. Dokładnie. No i to jest po prostu do wszystkich tych wagowskich wtyczek, nie? Ty, zarąbiste. No, także golgo, związek ze wszystkiego, Haset. psuj, łam, to i tak Ci większej rzeczy nie Dobra, będzie potrzebne. dobra. To na razie sobie będę odkładał po prostu tutaj. Idź Ja na się shopping. na chwilę rozłączę. Możesz się wyłączyć. Zaczniemy od ceweczek w takim razie. Tutaj mamy jeszcze transmisję live, tak jak obiecaliśmy. Także Dawid, jak już będziesz znał jakieś konkretne pytania od widzów. Pytania odnośnie... Nagrywasz, młody? Si, signor. Będzie coś z tego? Nie wiem, czy będzie coś z tego. Na razie walczę z ceweczką. Zostawiony sam sobie. O! Dobra. Czemu tu ze mną nie współpracuje tak ładnie jak wcześniej? Zaraz to się rozbie. Jestem tego pewny. Jagoda popsuł. Dobra, poszło. No tak, ten mogę psuć. Właśnie w tym VR5 jest fajne to, że mamy takie cewki, czyli te nowoczesne, czyli poliftowy silnik AQN. No dobra, to chodźmy w takim razie do szafeczki. Odłóżmy to na razie tu. Czy tu będą takie rzeczy jak kombinerki, myślisz? Tobie to mikrofon trzeba było wydać, żeby Cię było słychać. Są kombinerki. Słuchaj, dam Ci mikrofon, żeby było słychać, jakie Ty mądre rady dla mnie masz. Pytanie, jak to działa? Jak się z tego korzysta? Tu mamy rurki, które możemy się pozbyć tym narzędziem na pewno. O kurwa, czekaj. Dobra. A, to będzie parodia. To może być tytuł tego odcinka. Tak, jak nie robić rozbiórki silnika. No dobra, ale sami tego chcieliście, czyli że ktoś, kto totalnie nie ogarnia tego, będzie to robił, no. Co mam powiedzieć? Poszło. Teraz tak, tu mamy jeszcze jakiś czujnik. Poszło. Dobra, robi nam się coraz luźniej. Chyba idziemy w dobrym kierunku. Albo nam się tak wydaje. To sobie odepnijmy. Minęły 3 minuty, jakby nic się od silnika nie oddzieliło, ale dobra, no. A ty co myślałeś, że to tak szybko pójdzie? Będzie odcinek pierwszy, sezon pierwszy. Serial z tego zrobisz. Dobrze, patrz. Widzisz, to już jest luźne, a nie było. Czekaj, zobaczmy. Okej, dobra, to możemy odłożyć. Widzisz? Sukces. Tu nam trzyma coś. Przepustnicę. To możemy sobie przeciągnąć tutaj. Co to jest w ogóle? Sonda jakaś? Jak myślisz? Dobrze to robię? Tak, jest wybitnie. Adam wróci i będzie załamany, bo nic się nie zmieniło. Nie, ale to wiesz, dopóki nie stoisz na tym i nie płaczesz, to jest dobrze. Dobra, tu widzę. To możemy ściągnąć tymi naszymi fajnymi szczypczykami. Czyli teraz przez 5 sekund będę wyglądał, jakbym wiedział, co robię. Powiem ci, że... O. Jest moc. Okej. Pacjent ogólnie wygląda, jakby dawno zmarł gdzieś w jeziorze. No, Adam nie był zadowolony z tego wyboru, jak go zobaczył. No ale zastanówmy się czemu. Czekaj, gdzie to jest z tej strony. To. Słuchajcie, wyłowiliśmy go całkiem niedaleko Wiśniowej, więc może to był w tej samej był w tej samej rzece, co zimowy wojownik. Dobra. Tego pobrudzimy teraz. Czuję Newta w ręce teraz. No. 22. Dobra. Ty patrz, jak dobrze idzie. Kolejne spaghetti za nami. Poszło. Panie. O panie, uważaj, bo zaraz z tym śrubokrętem dostaniesz. A on utwardzana końcówka to... Popełnię jakieś zabójstwo na wizji. Ty, ale patrz, tu zrobiło się już całkiem pusto. Pragnę przypomnieć, że było gęsto. Nie wiem, jak tą rurkę ściągnąć. Pokaż. Tu jest pusto. Zobacz, z tej strony. No faktycznie. Nie wiem, jak ściągnąć tą rurkę. Tak ją tutaj naciskam. O, dobra, zeszło. A to Ty, zazwyczaj... słuchajcie, musicie uwierzyć, że ja to naprawdę robię pierwszy raz w życiu. No kurde. Okej, napatrzyłem się, jak to się robi, ale nie miałem okazji wcześniej działać przy silnikach. Wcale się nie dziwię, że Kupcio tak stęka czasem. No właśnie chciałem powiedzieć, że najbardziej memiczne to będą z tego całego odcinka twoje miny. To jest tom pierwszy, odcinek o zdejmowaniu rurek i elektryki z
silnika. 50 minut nagrania. Ja. Wow. Ty, no nie gadaj, zrobiło się łyso, co nie? Czy tobie jest łyso? Mi z jakiej racji? O, Mamy ciężko. Widzę to spojrzenie Adama. No. Siadło. Mini czeka na lakierowanie. Byłem dzisiaj w nawrocie. Rozmawiałem. Nie wypierają się na razie tego, że będą lakierować. Jest dobrze. Myślę, że już niedługo przejdziemy do kwestii lakierowania. w ogóle powinniśmy zacząć od przeglądu tej skrzynki. No właśnie jesteśmy w trakcie, nie widzisz? Co nie, no to czegoś tu brakuje generalnie, ale... Okej. Wy zobaczycie, jaka to nudna robota być youtuberem i czekać, aż mechanik coś zrobi czasem. Napotyka na przeszkodę. Ile trwa nagranie odcinka? No. Chociaż okej, to że tak powiem, to jest nie do końca... Obiektywne. Karol. Mechanicy są sprawniejsi ode mnie. To trwa. No odcinek kręcony jest na 200 000, tak? W sensie... Tak, z dodatkiem. O, czekaj, gdzie jest kamera? Tu jest kamera. To jest kamera. Siema. Tu się kręci odcinek na 200 000, a to co wy oglądacie tutaj to jest tylko transmisja live z moich nieudolnych poczynań. Dokładnie. Poszło. Mamy bagnet. Na bagnecie widać, że jest jakiś olej, tak więc jest szansa, że silnik się nie zatarł. Co tu jest napinaczem? To jest napinacz? Si. No w do 1.8 turbo to bym wiedział jak to zrobić, no ale To takie większe 1.8 turbo, tylko jeden cylinder Co jest więcej. pytanie? tu się wkręca śrubę, która naciska na Aha, to. dobra, idzie dół. I to się przekręca, tak? Zluzowuje pasek, tylko że nie mamy takiej śrubki. No chyba, że mamy Adam gdzieś ma, ale to musimy zaczekać na Adama. No ale tak byś zrobił tak jak ci mówię, to by się poluzowało. Ja No dobra, możemy tak spróbować zrobić. To nie jest głupi pomysł. 17, 19. utnij ten pasek po prostu. No dobra. O dziwo. Patrz jak się dużo dzieje teraz w tym momencie. Co to jest? Większe? Podchodzi? Podchodzi. Śliw mod Białystok się odezwał. O nie, tylko nie on. Tylko nie ten darmozjad. Zgodnie z radą Kiwiego odkładam razem ze śrubkami do kuwetki. A co? Fajnie ten pasek przyjął już nawet kształt tego. Poszło. Ja się już zaczynam martwić, że Adama długo nie ma. Poszedł po mleko i nie wróci. Jakie masz pytania? Na model wózka już nie odpowiadam. Okej, trochę bałaganu. Gruz się wysypuje. Gruz się sypie dosłownie, no. Unikał płaszczki. Ale teraz coraz bardziej widać, jak bardzo ten silnik jest ładny. Zjedzony. Ja się trochę o to boję, przyznam szczerze. Ale to mówili, żeśmy przetestowali to dmuchające. Jak to się nazywało, pamiętasz? Ty no patrz, ja No jak to się nazywa takie? ale to jest lipa. Adam będzie wściekły, ale to... Ja pierdzielę, dajcie śrubokręt. Ja mam nadzieję, że to się, wiesz... Myślicie, że to się do czegoś nadaje? Do huty. Potrzebna? O, nie poszło. Twoje skupienie na twarzy jest boskie. Gdzie ja tam poszedł tak naprawdę? Po mleko! On miał wcisnąć. To był jego plan. Wystąpić na wstępie i zniknąć. A wy coś kręciliście przy silnikach? Ja w Lagunie rozbierałem. Laguna. No. Bo strzeliła panelka. Przepadaliśmy silnie.
Była laweta? Nie, był wol. Ile dałeś za silnik? Tysiaka. Tysiaka. To co? To trzeba chyba wystukać, co? Jak za darmo dałeś, no. Jak za darmo, To w sumie. zobaczymy, czy to jest w ogóle coś warte. Dobra, tu jeszcze trzeba to odkręcić. Mam wrażenie, że to się trzyma tutaj kompresora. To będzie to samo? Nie, coś innego. No i co? Tam jest jakiś? Tak, patrz tu, trójeczkę sobie. Teraz to będzie. Kurde. No dobrze wsuwaj do końca. No wiem. Tam nie będzie? No i właśnie opierdoliłeś. No właśnie. Pomogę ci troszkę. Dobra. To mi się podoba. Praca grupowa. A czekaj, bo jedną śrubkę gdzieś zgubiłem. O, Daj mi ją, ja ci rozbiję. przydał. Weź sobie na jedynkę. Musisz mieć anielską cierpliwość do tłumaczenia takich rzeczy. No mówią, że jestem złym nauczycielem, bo się szybko irytuję. Serio? Na razie jeszcze się nie Moja przekonałem. mama mi to całe życie powtarza, że ja się nie nadaję do nauczania kogokolwiek, czegokolwiek. Może z wiekiem mi się to zmieniło. Kto tak mówi? Twoja mama? Moja mama, no. Weź sobie może sprzątnij to, co? W sensie? No śruby do śrub, sprzęt do sprzętu. Dobra. Okej. Ale ta przedłużka chyba będzie potrzebna. To wiesz? króciutka. Daj sobie na trójkę. Uczeń nie dyskutuje, więc jest okej. Lecisz po kolei, tylko wkładaj je do końca, bo wiesz, śruby masz pordzewiałe, więc możesz się spokojnie uderzyć w nią. Tak, śmiało. Samego prawdopodobnie widać. Wróć. No wróć, on wypadnie sam. Chyba, żeby gwintu nie uszkodził. Nie? Dobra. Bij go, bij, śmiało. Dobra. Samo ściskające, więc popuszczasz sobie tą śrubę tam powiedzmy 2 mm, lekko nią uderzasz, żeby zluzować tą tulejkę i odkręcasz ją dopiero całkiem. Wtedy sobie alternator elegancko ściągniesz, ale odkręć sobie najpierw tu dupsko plusa, bo później jak on zacznie Ci się ruszać, to tu masz. A dobra. Kapturek chyc. Aha, czy to Tak, trzeba i wtyczkę. ściągnąć. I wtyczkę. No. Dobra. Trochę jak egzamin. Stoi. Jak często zdarza Ci się, Adam, uczyć uczniów? Nigdy. Wcale. No ale czekaj, tam u Ciebie na zakładzie jest ktoś młody w miarę. To jest, rozumiem, już mechanik pełnoprawny? Nie. Pomocny. Znaczy on się uczy, tak, to masz rację, nie? Ale on stara się pomagać, jeszcze nic za bardzo sam nie robi. Nie no, śmieję się, młody jest bardzo pracowity. Chce mu się, więc z niego ludzie będą, bo jakby problem widzę, że w dzisiejszych czasach No na jest pewno ma taki. większy talent ode mnie. No. Nie, wiesz, Ci brakuje idół w oczy. wiesz jaki jest problem w dzisiejszych czasach, nie? Jaki? Wszyscy by chcieli od razu zarabiać miliony, nie oferując nic w zamian, a mało komu się po prostu chce nauczyć, pracować. A on jest taką osobą, że mu się bardzo chce, jakby wiesz, popełnia jeszcze sporo błędów takich, no głupich, ale nauczy się, nie? Jeszcze? Tak, no ona się nie ruszyła, bo masz silnik z rzeki, nie? Dobra, poszło. Już się luźno zrobił. I drugą tak samo tą. Tam też tak walnąć? Tak, masz dwie śruby takie, znaczy takie. Dobra. Ja przyznam się, że nigdy nie miałem tak durnego pomysłu, żebym ja został mechanikiem. Bo od początku wiedziałem, że nie mam do tego talentu. Ale zawsze mnie to interesowało. To jest najgorsze. Jak kogoś interesuje coś, do czego nie ma talentu i na Wiesz przykład co, się w to pcha. Ja Ci powiem tak, ja akurat takie rzeczy jak talent to jest. Nie, no dobra, jest coś takiego. Jedni mają do tego... Znaczy, tak, może przecież, znaczy inaczej, no talent, dobra, no spoko talent, a może po prostu coś takiego jak samozaparcie, wiesz, i ten talent się sam wypracowuje. No przecież nikt się nie urodził z 13 w prawej ręce i z młotkiem w lewej. No, Jak? A twój Leo? No. ja się śmieję, że ma roczek za 3 miesiące, więc czas na pierwszy silnik. Więc uważam, że faktycznie są ludzie, którzy mają większą smykałkę, wiesz, do zdolności jakichś manualnych, jedni są większymi mózgami i tak dalej, owszem, i tak dalej, ale no jakby dlaczego można powiedzieć, że osoba, która ma umiejętności manualne,
może być malarzem, mechanikiem albo konstruktorem. No przecież to jest jeden pies. Czy ty będziesz trzymał pióro w ręce, klucz, czy nie wiem co, lancę do spawania, tak? No przecież to wszystkiego jesteś się w stanie nauczyć, jeśli masz po prostu jakby dar, umiejętność operowania czymkolwiek. To prawda, A dalej to mi aczkolwiek... się wydaje, że to już kwestia zainteresowania. Ale Ktoś jest się- coś takiego jak bycie humanistą, Nie, bycie no tak, ścisłowcem. dlatego mówię, nie? Że albo ktoś jest powiedzmy naukowcem, albo ktoś jest zdolny manualnie. Tak, widzisz, ta dolna nam chyba trochę nie puściła, więc musisz się wspomóc, tu sobie wejść śrubokręt. A, włóż dobra, taki podważyć gruby, go. delikatnie i obruszaj go po prostu prawo, lewo powinien wyjść, chociaż wiem, że nie będzie łatwo. Bo mówię, jestem ciekaw, bo nigdy nie miałem okazji tak pracować na co dzień, żeby się, nie wiem, coś grzebać, tak? Przy silnikach. Dobra, coś nam tu jeszcze trzyma. Jak coś to od czasu do czasu. To jakaś bardzo mała śrubka. Tak, no wiązkę. No właśnie widzę, że coś wywaliło, a głos jest? Jest! Jest głos! Siedzi. Przez mam wrażenie, że sobie z palce. Może tak być. No właśnie. I te palce mi się przydają czasem. No, jest. Poszło? Bez młota to nie robota. Nie. Ludzie są straszni. A czekaj, to jest Dobra, dajcie ten odcinek, jakieś co on się obcinaczki. chwalił, że się ogolił. A ja muszę schudnąć. Wiązkę możemy uciąć. No przecież nie chcesz klimatyzacji. To jest po prostu znak, Karol. Musisz urżnąć tą wiązkę. W Polsce i takie Ona jest rzadko. połamana. Nie, ona jest chyba wklejona. Wklejona, to jeszcze lepiej. To jest znak, że musi zostać. Tu. Nie. Tu. Serio? No, Nie gadaj, naprawdę? no uważaj, żebyś kostkę ocalił. I tak wiązkę przecież będziesz miał nową. A więc Zrobiłem to. Patrz, nie wybuchło. Tego się nie spodziewałem. Ale to nadal się tu trzyma. No gdzie mi tam po moich solniczkach ze śrubkami, no? no po 6 rano to my się chyba nie wyrobimy. Bo ktoś pyta, czy się wyrobimy. A ty dalej prowadzisz live'a? Ten pies już tutaj dużo widział, ale czegoś takiego to jeszcze nie widział. Ten nie. Nie? To Zośka jest młoda, ona ma ile? 2 lata A niecałe, ale ten nie, ja myślę, że ty do mnie o śrubce mówisz. nie, ty kręć tam, a nie słuchaj. Ja miałem takiego Otwórz. Westa wcześniej. I Na tulejkach będzie siedziało? Albo Albo gdzieś jest jeszcze coś. gdzieś jest jeszcze coś od... To trzeba ściągnąć, to odkręcić i wtedy uzyskamy dostęp. Nie. I co teraz, panie Adamie? No nic z tym nie zrobisz, musisz to poczekać, z tym aż ściągasz z pracy przywiozę. Czyli co, dzisiaj przerywamy? No nie wiem, czy coś masz więcej do rozbrania? Podstawę możesz odkręcić jeszcze. To jeszcze możemy ściągnąć. No, wyprój tą wiązkę całą. Andrzej, upewnijmy się, czy na pewno. No na 100% czuję, że jest... No jest, dobra, jest, widzę tu. Jest nawet, nie? Spoko te szczypce, co? Fajne są, no ale powiem Ci, że nie do wszystkich rozmiarów, są jakby tylko do tych większych trochę. To na Mariana. Do Mariana, no. No i zajebiście. Bo i tak za chwilę się taki silnik będzie rozbierać, więc nieważne jak się dotrze. Jak robisz silniki do motorsportu, to one nie robią kilometrów, nie? On, wiesz, on ma Na generować godzinę moc. pracujemy. I tyle, tak? I tak, wiesz, Znaczy, no- one są obarczone tak dużą awaryjnością, że... Ciekawe w sumie pytanie. VR-owskie tłoki pasują bezpośrednio do VR5? To nie Tak, pytanie. Cholera nie? wie. Tak? Tak, ale z wersji 2.8. O. 2.3 jest wersją bliźniaczą do 2.8, po prostu jest o cylinder mniejsze. Podłoga? Jak sobie wejdziecie na niemiecką Wikipedię, to sobie zobaczcie, jaki jest skok tłoka, średnica. Dobra, co teraz? Podłoga do panela, nie? Zwykłe. Kurde, jakie długie. I co, w sumie chyba tyle, Karol. Bo co, to jest związka, której no nie Na jesteśmy... wtryski, żeby ją wyjąć, trzeba zdjąć kolektor. Żeby zdjąć kolektor, potrzebujemy zdjąć tą podstawę, Tak, żeby no. zdjąć podstawę, musimy zdjąć Ściągacz koło pasowe musimy z pompy wspomagania, a póki co nie mamy ściągacza, żeby go nie uszkodzić, także utknąłeś w martwym punkcie. Do wydechu się też nie dostaniesz, bo Ci przeszkadza kolektor. Nie przygotowaliśmy się. Wiesz co, ja nie wiedziałem, że tu takie chocki klocki będą. Znaczy inaczej, ja nie wiedziałem, że ten silnik jest z tak głębokiego Nilu, nie? No, więc ja Ci jutro ściągacz przyniosę. Wysokie zasolenie. No dobra, to co, na razie sprzątamy na dzień dzisiejszy. Tyle tytułem pierwszej części pierwszego odcinka.
sumie ktoś to mówił, że to powstanie z tego cały sezon. I ktoś miał rację. Także żegnamy się z widzami na pierwszy dzień i widzimy się jutro.